Siemanku, moi drodzy, ostatni odcinek niestety z serii How To. Ale będzie to odcinek specjalny, w którym pokażę Wam, jak łączyć salta, jak to zrobić w najprostszy i najszybszy sposób oraz jak zabrać się za podwójne salto. Chodźcie na trampy. Jesteśmy w Rumi, postanowiliśmy z panem kameriarzem, że ostatni odcinek nagramy właśnie tutaj. Jest tu fajna trampolina, taka jak w Gdańsku, skośna, gdzie bez problemu będziemy mogli się rzucać do gąbek. No i od razu Wam zapowiadam na początku, że gąbek w tym odcinku będzie naprawdę sporo. Ale zanim będziemy robić double, zajmijmy się najpierw tematem łączenia elementów. Tych elementów, których uczyliście się w poprzednich odcinkach. No to na początek na tapetę wchodzi proste salto w tył, proste w sensie, że łatwe, nie że w pozycji prostej, tak zwany beczek. I teraz dwie opcje dla Was od razu, bo mówimy o łączeniu, tak? Czyli nie lądujemy samego salta w tył. Chcemy połączyć salto w tył z innym saltem w tył i chcemy po salcie w tył zmienić swój pęd, na przykład robimy, kończy nam się ścieżka, chcemy wracać z powrotem, robić kombosa, czyli odbijamy do fronta. Pierwsza opcja, kilka salt. Teraz tak, jak robimy sobie zwykłe salto, tak, z podskoku, hop, i chcemy wylądować po prostu salto, lądujemy na prosto, żeby mieć pęd w górę, żeby się zatrzymać. Jeżeli chcemy zrobić salto do kolejnego salta, nie robiliśmy tego wcześniej, boimy się przede wszystkim, nie wiemy jak to zrobić i chcemy uniknąć sytuacji, gdzie lądujemy, wyskakujemy do góry albo do przodu i strach w oczach, przekręcamy troszkę salto w tył, tak żeby już mieć pęd do tyłu i wtedy jest nam dużo łatwiej skoczyć. Czyli robimy sobie pierwsze zwykłe hop, hop, do tempóweczki, tak? Albo do zwykłego hop, hop, bez problemu. Czyli to salto jest w ostatniej chwili, jak już widzę trampolinę, wkładam nogi trochę głębiej, żeby mieć już pęd do tyłu. Druga opcja. Zmiana kierunku lotu, zmiana kierunku naszego kombosa, czyli robię sobie salta w tył, pach, 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 o, ale nie chcę jeszcze kończyć, tak? Wylądowałem tutaj po salcie w tył, nie chcę kończyć, co robię? No raczej odbijam do salta w przód, czyli sytuacja odwrotna. Nie przekręcam delikatnie salta w tył, żeby mieć na przykład więcej pędu do tyłu, tylko nie dokręcam, ląduję w takiej przygarbionej pozycji i tak naprawdę uderzając nogami w ziemię jestem w stanie zrobić salto w przód, już Wam pokazuję. Robię luźne do tyłu, hop, samo się robi, nawet nie trzeba łapać za nogi, oczywiście można, wtedy będzie tylko lepiej, hop, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Spróbujcie, na pewno Wam się to przyda. Inna ciekawa opcja łączenia salt to jest wykorzystanie poprzedniego salta do zrobienia kolejnego. Często jest tak, że boimy się skoczyć, albo na przykład, nie wiem, brakuje nam pędu w tył do śruby, robimy, od razu kręcimy i spadamy w takiej pozycji, no i nic z tego już nie wyjdzie, no to dodajemy sobie pęd w tył dzięki temu, że robimy pierwsze salto, wkładamy głębiej nogi i tak naprawdę już salto jest zrobione, wystarczy zakręcić. Albo jakaś inna opcja, gdzie na przykład robimy salto do przodu, do gwiazdy bez rąk i z tego sobie wychodzimy dalej na trikas. I dwie rzeczy te właśnie chciałem Wam pokazać. Czyli pierwsza opcja, robię śrubkę, tak? Skaczę sobie, robię śrubę do tyłu. No i coś nie siada, nie mogę zrobić. Próbuję jeszcze raz. No czuję, że to nie jest to, nie? Więc łapię sobie wysokość pierwszym saltem. To jest taki, powiedzmy, moment uspokojenia, no bo jak stoję, czy skaczę w miejscu, oddycham, czekam, tu jeszcze koledzy stoją, dawaj, dawaj. Zaczynam się stresować i myślę sobie, dobra, może się nie uda. Dla takiego rozluźnienia robię sobie najpierw salto w tył i potem kręcę śrubkę do tyłu. Czyli lecimy. Zwykłe saltko. Ja lubię takim luźnym pokazywać, bo takie luźne każda osoba jest w stanie zrobić, nie jakieś tam. Tylko luźny Freddy. Hop, lecimy. Saltko. Ach. I dalej lecimy, może tam dalej jeszcze, nie? I druga opcja. Otwieramy salto do przodu. Chyba dam radę. Chyba dam radę. No i teraz tak, robiłem salto do przodu, otwierałem je na jedna, druga noga, po to, żeby zrobić jakieś salto machowe. Możecie zrobić wtedy rundaka,
i przejść na przykład do akrobatyki w tył, no bo nie potraficie, załóżmy, że nie potraficie jeszcze barana, tak? Więc możecie zrobić salto do tyłu, już wiecie jak odbić saltem do przodu, otwieramy nóżkę do przodu, wchodzimy do rundaka i znów już zmieniamy kierunek. Bardzo przydatna rzecz. Dużo osób tego nie kuma na początku, jak zrobić salto do przodu i otworzyć ładnie. Ja polecam Wam troszeczkę je przekręcić, no i wtedy wydłużamy krok, tak? Bo nawet jak już zrobiłem salto i lecę gdzieś na twarz, to tak naprawdę postawię nogę do przodu i no znowu jest sytuacja, gdzie ten element machowy mam już gratis, tak? Jak robiłem twista, to naprawdę zrobiłem takiego tylko krętem, nic, zero wyjścia, zero kopnięcia, tylko po prostu zakręcanie się. To samo w tym aerialu, w jeździe bez rąk. Hop, można ręce sobie założyć za głowę, wszystko robi się samo. Także warto szukać takich połączeń, no i przede wszystkim warto łączyć rzeczy, które Wy lubicie najbardziej, elementy, które lubicie najbardziej i od razu czekamy na jakieś komentarze pod spodem, jaki kto ma secik ulubiony, tak, nie wiem, czy robi teradę do twista, do korka, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy i cokolwiek zrobicie, podeślijcie, dajcie nam znać, może ja też chętnie spróbuję, czemu nie. Tymczasem przenosimy się na gąbeczki i tam będziemy lecieć na przypał. Jako że dużo osób, znam te wszystkie osoby, podpalone tak zwane, które mówią: o, podwójne salto, ja chcę podwójne, pomyślałem o Was, moi drodzy, bo czemu nie? Jeżeli mamy opcję, jeżeli mamy basen z gąbkami, mamy trampolinę, no to czemu nie robić więcej niż jedno salto, tak? Tylko, zanim się za to zabierzecie, upewnijcie się, że Wasze pojedyncze salta, mówimy tutaj o salcie w przód, w pozycji kucznej, w zasadzie wszystkie kuczne, tak? Kuczne w przód, sajdzik i w tył, perfekto, po prostu perfekto, z zapasem na luzaczku, plus kilka w łączeniu, tak? Robię side, 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 robię kilka frontów, robię kilka backów. Dopiero wtedy zabieramy się za podwójne. Jeżeli nie, to od razu wyłączamy w tym momencie. Wyłącz. I co? Jednak zostałeś. Czyli zależy Ci na tych podwójnych saltach. Także bierzemy się za podwójne salta. Najpierw oczywiście wpraweczki, potem krótka pogadanka, jak to zrobić, ten jeden moment, w którym decydujesz się, skacze. No i na końcu oczywiście troszeczkę czystości. Wychodzę stąd. Nie przyjmuję komentarzy żadnych, że z gąbek się źle wychodzi albo że brudno, coś ten. Na banie chcesz wylądować na twardo? Proszę bardzo. Korzystamy z gąbeczek, po to one są, tak? To, że zrobię w gąbkach, nie znaczy, że nie zrobię na trampolinie. Po prostu, żeby się przełamać, żeby zrobić ten pierwszy skok bez ryzykowania, na pełnym luziku. Zaczynamy od frontliszka. Jak chcecie zrobić 2 salta w przód, to polecam Wam ogarnąć lotkę, tak? I salto w przód oczywiście. Ciężko bez tego. Generalnie jak chcecie salto w przód, to i tak najpierw lotka. Ale są takie osoby, co łatwiej jest im najpierw skoczyć salto, tak? Bo lądujemy na nogach, nie na plecach. Więc wracamy do lotki, ponieważ teraz będziemy robić jedno salto w przód i troszeczkę je przekręcać, tak żeby nie spaść na głowę, tylko wejść na plecy. Tak? No bo oczywiście są osoby, które złapią, dobra, czuję, o teraz i uda się przypadkiem wylądować na nogi, ale jeżeli chcecie mieć ogar, jeżeli chcecie to potem przenosić na trampolinę, a nie na zasadzie, że no może się uda, może nie i tak naprawdę nigdy nie wyskaczecie elementu, to polecam Wam ogarnąć sobie dobrze salto w przód na loteczkę, picarette, najpierw do gąbeczek, salto do przodu, wysokie, delikatnie przykręcone, okay? Ale ma być zapas wysokości, czyli naskakujemy sobie, hop. Zrobiłem salto, tak naprawdę widziałem gąbki troszkę wcześniej, przytrzymuję dłużej, żeby spaść na plecy, nie na szczupaka, tutaj już nie możemy zrezygnować, przytrzymuję trochę dłużej, żeby spaść sobie na loteczkę, czyli nakręcam salto do przodu. Widziałem gąbeczki, wiedziałem, że nie spadam na głowę, tak, otworzyłem salto, lekko jeszcze pozycja podkulona. Zawsze generalnie jak robicie dwójeczki, czy w przód, czy w tył, chowajcie głowę, żeby nie spaść przez przypadek tutaj na czoło, nie za bardzo sobie nie nadwyrężyć mięśni, głowa schowana, wtedy nawet jak Was przygniecie, będzie ok, zwłaszcza w gąbeczkach. No i teraz trzymam już dłużej, załóżmy, że kamerista mówi mi, kiedy mam otworzyć, albo bierzecie trenera, jeszcze lepiej bierzecie drugą osobę i to jest bardzo ważne, jak robicie dwójki, żeby mieć przy sobie osoba, która od razu Wam doradzi, powie Wam na przykład: słuchaj stary, trochę za nisko jeszcze, nie wiem czy zmieścisz. Taka osoba, najlepiej trener z Jump City oczywiście, która Wam powie, czy to jest moment. Podbuduje Was, będziecie gotowi. Ja właśnie jestem gotów, lecę 2 do przodu.
Będę trzymał, nie puszczał. Krzykniesz kiedy, kamerysta? Weź krzyknij hop, jak mam puścić, dobra? Ok? Czyli lecę na skok i moc. Dobrze krzyknął. Zobaczcie, od razu. Kolejny double, czyli sidekick. Moim zdaniem najprostsza z opcji, ponieważ w sidekicku ciężko jest spaść. Na przykład tak jak robimy salto w przód na skorpiona, czy jak robimy salto w tył, nie wiemy w ogóle co się dzieje z tyłu. To przy sidekiku nawet jak spadniecie powiedzmy głową w dół po pierwszym salcie, no to spadacie na plecy tak naprawdę, no bo nie kręcimy się tak, tylko jesteśmy schowani. Czyli wysoki sidekick na początek z naskoku. Czyli pierwszy krok, wysoki sidekick, przekręcam. Jak ja robię na prawo, to przekręcam tak naprawdę 5/4, czyli robię salto i spadam na pierwszy bok. U mnie to jest prawy bok. Teraz próbujemy przelecieć na drugi bok. Jeszcze nie na nogi. Troszeczkę dłużej, głowa schowana. Jakoś to będzie. O! Właśnie tak to chciałem pokazać. I ostatnia opcja, już 2 side'iki normalnie trzymamy i staramy się wyczuć, kiedy puścić nogi. Okay? Mocniejsze depnięcie, mocna grupa. Easy. I na deser podwójne salto w tył. 3 kroki, tutaj nie będziemy robić oczywiście podwójnego salta w tył na brzuch, bo w gąbkach to by było bardzo nieprzyjemne, ale zrobimy wysokie salto na początek, zobaczcie, wysokie kuczne, na skosie, po to, żeby nie wpaść na wysłonę, no i po to, żeby mieć gąbeczki. Czyli skaczę, delikatna grupa, żeby nie przekręcić, hop, i już otwieram. Jedno salto wysokie i krok numer 2. Teraz robię troszeczkę dłuższą grupę, wbijam się tak samo, nie muszę wyżej tak naprawdę. Trzymam pół sekundki dłużej kolana, żeby przekręcić już na plecy. Tylko na plecy z dużej wysokości, a nie ledwo co wkręcone na plecy gdzieś tam w gąbkach, tak? Czyli lecę sobie. Saltko. Hop i na plecki. I trzeci krok, podwójne salto w tył. Teraz propozycja moja jest taka, złapcie grupę i nie puszczajcie. W razie co spadniecie na nogi albo na plecy, ciężko będzie Wam zrobić 3 salta, tak żeby spaść na bańkę. Że spadniecie na plecy, co jest absolutnie bezpieczne w gąbkach. Także trzymamy, nie puszczamy, próbujemy. Ta sama wysokość, ta sama moc, nie więcej. Lecimy. Leciutko. Easy, zobaczcie. O. Jest double back. Drodzy, to co przed chwilą Wam pokazałem z tymi podwójnymi saltami, te 3 kroki, to są 3 kroki, żeby się przełamać do zrobienia salta, żeby zrobić ten pierwszy raz, no i dzięki temu mieć jakąś powtarzalność, móc robić to na każdym treningu, za każdym razem jak przyjdziecie do jumpa, no bo tak naprawdę tylko tak jesteście w stanie się nauczyć, robiąc dziesiątki, setki, tysiące powtórzeń, nie inaczej, tak, nie jakoś na skróty. I teraz tak, jeżeli przełamaliście się do gąbek, to nie jest akcja teraz, biegnę, panie trenerze, ja już zrobiłem tam do gąbek, jest ok, pan mi podsadził materac. Pan trener nie wie, co zrobiliście, nie wie, jak to zrobiliście, dlatego przede wszystkim najpierw pokazać, co zrobiliśmy na basenie z gąbkami, tak? Tak, żeby też trener wiedział, czy asekurować, jak się ustawić, co Wam jeszcze doradzić i dopiero potem wchodzimy na materac. I przede wszystkim powtarzalność. Jeżeli zrobicie 3, 5, 10 razy salto do przodu, bokiem czy w tył, podwójne oczywiście, tak samo, no to macie jakąś tam powiedzmy gwarancję, że wejdziecie na trampoliny i jeżeli się nie przestraszycie, to zrobicie też tak samo. A nie, że raz robię na brzuch, robię podwójne salto do przodu, załóżmy, raz lecę na twarz, raz nie dokręcam, na twarz nie dokręcam, raz na nogi przypadkiem. Nie, to jeszcze nie jest moment, żeby wejść na trampolinę. Wyskaczcie, połóżcie sobie potem materac, weźcie gruby materac, połóżcie na linii gąbek, tak żeby już nie wpadać gdzieś w te gąbki, tylko żeby móc skleić na nogi, tak? No bo na trampolinie trzeba jednak skleić to salto, a jeżeli chcecie zrobić do kolejnego elementu, to trzeba mieć też zapas przy tym salcie. Także wyskakać do gąbek, potem dopiero znaleźć trenera, pokazać mu i ewentualnie gdzieś tam z asekuracją, czy z wrzutką materaca na sportówce, dalej na ścieżce i na żelbetiksie jak najbardziej. I moi drodzy, tak jak wspominałem na początku, jest to ostatni odcinek z serii How To, niestety, ale mam nadzieję, że nauczyliście się wszystkich trików. Jeżeli z jakimiś jeszcze macie problemy, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście postaramy Wam się pomóc, albo pytajcie trenerów, oni znają te wszystkie skoki. Nie jest to dla nich nic trudnego, także zapytajcie, chętnie Wam coś podpowiedzą. Cieszę się, że było tyle osób, że komentarze również się pojawiały.
Przede wszystkim, żeby były łapki w górę, no bo to dawało mi gdzieś tam jakąś motywację, żeby kontynuować te odcinki. No i oczywiście, jeżeli bardzo chcecie, bardzo chcecie, żeby powstała jeszcze jakaś seria, albo nie wiem, macie propozycję na serię Jump City, tak, czy to ma być How to Parkour, czy cokolwiek, to piszcie do nas w komentarzu, na pewno weźmiemy to pod rozwagę. Tymczasem idźcie do przodu, nie zatrzymujcie się, pamiętajcie, zawsze z głową, bezpiecznie, lepiej 3 razy spróbować, niż gdzieś tam lecieć na tak zwany przypiks. Tyle ode mnie, trzymajcie się, progresu Wam życzę.